Pytanie o wartość człowieka jest jednym z najważniejszych pytań, jakie sobie stawiamy, albo jakie powinniśmy sobie stawiać. Kim jestem? Dlaczego jestem? Jaki jestem? I od czego ta moja wartość tak naprawdę zależy? Dziś bardzo dużo mówi się o poczuciu własnej wartości. Są na ten temat książki, filmy, szkolenia. Dlaczego tak jest? Być może po prostu tak dużo jest osób, które nie dostrzegają i nie czują swojej wartości. Cześć, ja mam na imię Agnieszka i w tym filmie chciałabym Cię przekonać, że Twoje życie leży w Twoich rękach oraz pokażę Ci praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak poznać swoją wartość i jak uwierzyć we własne możliwości. Moje doświadczenie oraz ekspertów, z którymi współpracuję w zakresie rozwoju zawodowego, prowadzenia własnego biznesu oraz innowacyjności, jak również skuteczność podejmowanych przez nas działań, zaowocowały chęcią podzielenia się zdobytą przez te wszystkie lata wiedzą. Dlatego założyliśmy Fundację Idea dla Ciebie, abyś także i Ty mógł łatwiej i szybciej osiągnąć życiowe cele. Według wielu badań jedną z najważniejszych umiejętności, którą człowiek powinien posiadać, jest wiara we własne możliwości. Chyba że uważasz, że wcale jej nie potrzebujesz. Przedstawię Ci teraz 10 bardzo ciekawych faktów naukowych. Po pierwsze, według badań wysokie poczucie własnej wartości decyduje o częstszym i bardziej intensywnym odczuwaniu emocji w sposób pozytywny, a słabszym przeżywaniu emocji w sposób negatywny. Czyli jeśli wierzysz w siebie, to częściej odczuwasz pozytywne emocje. Myślę, że jest to bardzo ważny wniosek, ponieważ oznacza on, że w tej samej sytuacji, na przykład, gdy ktoś nie zdał egzaminu na odpowiednim poziomie, nie przeszedł rozmowy kwalifikacyjnej lub gdy nic nie wyszło z jego wymarzonej randki, to osoba o niskim poczuciu własnej wartości będzie odczuwała więcej emocji negatywnych, takich jak smutek, żal, frustracja czy rozczarowanie. A osoba, która pracuje nad swoim poczuciem własnej wartości, będzie interpretowała tę samą sytuację w sposób mimo wszystko bardziej pozytywny, szukając rozwiązań. Osoby te bowiem mają wyższy poziom optymizmu w stosunku do przyszłych wydarzeń, jak również lepiej radzą sobie ze stresem. A wysoki poziom nadziei na sukces sprawia, że pracują w stylu zadaniowym. Innymi słowy, dla nich szklanka jest zawsze do połowy pełna. Po drugie, wiara we własne możliwości sprawia, że jesteś bardziej odważny. Ponieważ podświadomie wierzysz w siebie, to poziom Twojego lęku spada. Obniża się też poczucie zagrożenia, a to tym samym zwiększa Twoją odwagę. Punkt trzeci. Jeśli jesteś pewny siebie, to z większą łatwością budujesz relacje społeczne. Pozytywne nastawienie wobec świata sprzyja bowiem lepszym kontaktom z innymi ludźmi. Działa to tak, że nasze nastawienie wobec świata, różnych wydarzeń, konkretnych osób, czy w końcu samego siebie udziela się innym. Jeśli jest ono pozytywne, to można powiedzieć, że przyciąga inne osoby i pozwala nawiązywać znajomości, zawiązywać przyjaźnie i budować trwałe relacje społeczne. Wysoka ocena własnej wartości zapewnia poczucie bezpieczeństwa w relacjach społecznych, redukując naszą obawę przed odrzuceniem czy wykluczeniem. Po czwarte, dążenie do wysokiego poczucia własnej wartości motywuje człowieka także do skutecznego rozwiązywania własnych problemów. Rozwiązywania, nie tworzenia. Czyli innymi słowy, przezwyciężania trudności w kluczowych dla oceniania siebie dziedzinach życia. Punkt piąty, bardzo ważny, brzmi następująco. Masz prawo do popełniania błędów. Osoby o poczuciu własnej wartości na właściwym poziomie oceniają same siebie w realny sposób. Dlatego potrafią elastycznie aktualizować samoocenę adekwatnie do nabywanych kompetencji. Ponadto, znając swoje możliwości i ograniczenia, pozostawiają sobie prawo do popełniania błędu. Błąd bowiem nie dyskwalifikuje człowieka, jego starań, jego celów. Służy natomiast temu, aby na podstawie analizy tego błędu nauczyć się, jak nie doprowadzić do takiej samej sytuacji w przyszłości. Na przykład Albert Einstein kiedyś postanowił dostać się na Politechnikę w Zurychu. Uwaga, nie zdał egzaminów wstępnych. Oczywiście świetnie mu poszły nauki ścisłe, ale oblał przedmioty takie jak historia czy geografia. Co wówczas zrobił ten geniusz wszechczasów? Nie poddał się. Podszedł do egzaminów rok później i gdy ponowił swoją próbę, dopiero wówczas udało mu się dostać na wymarzoną uczelnię. Po szóste,
Według badań pewność siebie sprzyja nabywaniu nowych umiejętności. Podejmowanie bowiem aktywności w wyżej omówionych obszarach sprzyja skutecznemu uczeniu się i zdobywaniu nowych doświadczeń. Z tym związane jest również takie przekonanie o posiadaniu kontroli nad własnym życiem, nad tym, co robimy i w jaki sposób to robimy. Osoba pewna siebie ma także poczucie kompetencji w określonych dziedzinach życia, czyli poczucie, że potrafi coś zrobić, co pomaga jej dalej się rozwijać. Przechodzimy do punktu 7, który dotyczy niezależności. Otóż osoba o dobrze rozwiniętym poczuciu własnej wartości czuje się dobrze sama ze sobą, tym samym staje się niezależna od opinii innych osób. Jest w stanie samodzielnie ocenić wartość swoich działań, jak również samodzielnie podejmować większość ważnych decyzji. Po 8. Wysoka samoocena sprzyja większej wytrwałości w dążeniu do celów i ułatwia podejmowanie wyzwań. Dotyczy to osób, które zamiast myśleć o porażce mają nadzieję na sukces, a trudności traktują jako wyzwania. Aby osiągnąć cel, używają różnych strategii, a w sytuacjach stresowych są bardziej wytrzymałe. Ta zdolność do adaptacji, do lepszego radzenia sobie z trudnościami przekłada się na osiągane wyniki w bardzo wielu sferach naszego życia. W punkcie 9 chciałabym Ci opowiedzieć o wynikach badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Melbourne. Otóż tamtejsi badacze udowodnili, że osoby pewne siebie więcej zarabiają i szybciej awansują w miejscu pracy. Czyli jeśli znasz swoją wartość, możesz więcej zarabiać. Naukowcy badali pracowników dużych korporacji w Melbourne, w Nowym Jorku i Toronto pod kątem poziomu pewności siebie, który cechował ich na różnych etapach życia. Jednocześnie sprawdzili, jak osoby te radzą sobie w pracy i oceniali ich osiągnięcia. Okazało się, że pewność siebie jest istotnym składnikiem sukcesu w miejscu pracy i zwiększa prawdopodobieństwo dużych osiągnięć mierzonych jako wysokość zarobków i czas osiągania kolejnych awansów. Zatem im wcześniej uwierzysz we własne możliwości, tym lepiej także dla Twoich finansów. Ostatni już punkt, 10, który chcę krótko dla Ciebie omówić, dotyczy zdrowego trybu życia. Otóż badania naukowe dowodzą, że osoby o wysokim poczuciu własnej wartości przejawiają także więcej działań prozdrowotnych, prowadzą zdrowszy tryb życia. Dlaczego tak jest? Ponieważ jeśli na przykład postanowią biegać 3 razy w tygodniu, są bardziej wytrwałe w realizacji tego celu, a jeżeli postanowią zdrowo się odżywiać, to przy pierwszej porażce nie poddają się, tylko analizują sytuację, nie tracą motywacji i właśnie z wiarą we własne możliwości komponują dalsze posiłki. I wszystko to brzmi świetnie, ale zadajesz sobie pewnie teraz pytanie, jak to zrobić? Być może myślisz sobie, że zdobycie wysokiego poziomu pewności siebie i wiary we własne możliwości wymaga olbrzymiego nakładu pracy, czasu i wysiłku. I może innym to się uda, ale przecież nie mnie, bo już tyle razy próbowałem coś zmienić w swoim życiu i tak to nie wyszło. A jeśli powiem Ci teraz, że może być inaczej? Że właśnie w tym momencie, w którym oglądasz to nagranie, Twoja wartość na skali od 0 do 100 wynosi 100%. Że właśnie teraz, kiedy oglądasz to wideo, jesteś maksymalnie wartościowym człowiekiem. Dlaczego? Bo wartość jest każdemu przypisana. Wynika z faktu, że jesteś. Może jej nie czujesz, ale to nie oznacza, że jej nie ma. Twoja wartość oznacza, że możesz tyle samo, co inni. Masz takie prawa jak inni. Twoja wartość to jest taki rodzaj wartości, której nikt nie może Ci zabrać. Nikt nie może tej wartości umniejszyć, chociaż niektórzy będą próbowali. Wartość daje także poczucie sensu. Wartość daje nadzieję. Jesteś wartościowy, więc Twoje lęki nie mogą wyznaczać granic swoich możliwości. Jesteś wartościowy nawet, gdy nie działasz. Bo wartość człowieka nie zależy od opinii innych na nasz temat, mimo że tyle tych opinii już słyszeliśmy. Nie zależy od tego, w jak trudnych okolicznościach się teraz znajdujesz. Nie zależy od tego, co masz, a czego nie masz. Nie zależy od tego, jaką szkołę skończyłeś, jakie miałeś stopnie w tej szkole, ile znasz języków obcych i czy nosisz markowe ubrania, czy też nie. Dlatego jeśli kiedykolwiek będziesz miał dylemat i będziesz pytał samego siebie, czy jestem wartościowy, pamiętaj, odpowiedź zawsze brzmi tak. Skąd zatem tyle problemów z tym brakiem zaufania we własne możliwości? Otóż stąd, że bardzo wiele osób z różnych powodów ma zaniżone poczucie własnej wartości, czyli niezgodne ze stanem faktycznym. I to obniżone poczucie wartości decyduje o życiu człowieka. Bo jeśli sami o sobie mamy złe zdanie, uważamy siebie samych za gorszych, niezbyt atrakcyjnych i bezwartościowych,
To nic dziwnego, że trudno nam uwierzyć w to, że w jakiejś dziedzinie życia możemy odnieść jakikolwiek sukces. Jak zatem uwierzyć w siebie i wzmocnić swoje poczucie wartości? Przygotowałam dla Ciebie 10 konkretnych wskazówek. Po pierwsze, musisz wiedzieć, że można się tego nauczyć. To jest bardzo ważne, ponieważ wiara w siebie to nie jest kwestia przypadku. Jest to umiejętność, której można się nauczyć, tak samo jak zdrowego odżywiania, języka obcego czy prowadzenia biznesu. Wiarę w siebie można w sobie wypracować. I pamiętaj, nigdy nie jest za późno, aby zrobić ten pierwszy krok, czyli po prostu dać sobie szansę. Po drugie, zaufaj sobie. Gdybym zapytała Cię dzisiaj, czy warto mieć wokół siebie ludzi zaufanych, z pewnością odpowiedź brzmiałaby tak. A gdybym zadała Ci pytanie, czy Ty jesteś osobą godną zaufania, to zapewne większość z Was również odpowiedziałaby tak lub raczej tak. A teraz zadam Ci pytanie kluczowe. Czy masz zaufanie do samego siebie? I tutaj z odpowiedziami może być różnie. A to właśnie zaufanie do siebie jest podstawą budowania pewności siebie, stawiania sobie ambitnych celów oraz motywowania się do cięższej pracy lub do pracy w ogóle. Po trzecie, poszukaj ciszy. Wydaje się proste, ale może wcale takim nie być. Poszukaj cichego miejsca, gdzie spokojnie będziesz mógł przemyśleć swoje życie, wyznaczyć cele, ułożyć plan działania i tym podobne. Ale co jest nawet ważniejsze, poszukaj ciszy w sobie. Zastanów się, ile rzeczy, ile spraw zupełnie niepotrzebnie zabiera Ci czas w ciągu dnia i angażuje Twoje myśli. I właśnie ten czas i te myśli poświęć na budowanie siebie i budowanie swojego życia. Poszukaj ciszy w sobie, bo hałas jest próbą ukrycia prawdziwych wartości. Po czwarte, bardzo ważne jest to, aby pogodzić się z własną przeszłością. Wiem, że jest to nieraz bardzo trudne, ale na to, co się już zdarzyło, nie mamy wpływu. Często zdarza się tak, że człowiek bardzo dobrze pamięta trudne momenty, czy też konkretne porażki, które zdarzyły się w przeszłości, natomiast o sukcesach, które odniósł, z biegiem lat zapomina. Dlatego zachęcam Cię, abyś przejął odpowiedzialność za swoje życie i zwracał uwagę na swoje mocne strony, bo porażki oraz błędy mogą nas spotkać każdego dnia, ale kluczowa jest w tym miejscu właściwa postawa wobec takiej sytuacji, którą postrzegamy jako naszą porażkę. Każdy je podnosi, tak samo jak każdy z nas popełnia błędy. One mogą się przyczynić do osłabienia wiary w siebie, a mogą także stać się punktem zwrotnym w naszym życiu, w którym to postanowimy coś zmienić na lepsze. Podczas każdej nieudanej próby dotarcia do zamierzonego celu, zamiast się zniechęcać, zastanów się, gdzie znajduje się błąd. Co mogę zrobić, by kolejna próba zakończyła się sukcesem? Pamiętaj, odnoszone porażki traktuj jako lekcję, a nie powód do zaprzestania działań. Punkt numer 5. Zmień nawyki. Najkrócej mówiąc, dąż do zmiany negatywnych zachowań na pożądane. Dziś coraz częściej mówi się o tym, że zmiana nawyków jest nawet ważniejsza od motywacji, jeśli chcemy zrealizować konkretny cel w naszym życiu. Jeśli zarzucasz sobie, że jesteś niekonsekwentny, jesz za dużo słodyczy, czytasz za mało książek albo nie chce Ci się ćwiczyć, to zacznij zmieniać zachowanie w tym właśnie obszarze, ponieważ wraz ze zmianą zachowania na lepsze wzrośnie również Twoje poczucie własnej wartości. Nawyk to mała rzecz, ale którą wykonujesz codziennie lub prawie codziennie tak, że z czasem trudno będzie Ci się bez tego obejść. Poza tym, zmieniając złe nawyki na dobre, zrozumiesz, że jesteś zdolny do dokonywania zmian oraz rozwijania się w dobrą stronę. Dzięki zmianie nawyków poczujesz się pewniej i zaczniesz lepiej o sobie myśleć. Bądź swoim własnym trenerem i zacznij od dziś. Najdalej od jutra. Tak jak na przykład koszykarz. Nie urodził się z umiejętnością trafiania do kosza. Może i miał do tego talent, ale ten talent zdałby się na nic, gdyby nie ćwiczył i nie rozwijał tego talentu. Odbijał piłkę, wrzucał do kosza. Odbijał piłkę, wrzucał do kosza. Setki, tysiące razy. Im częściej to robił, tym lepszy w tym się stawał. Im lepszy w tym się stawał, tym czuł się pewniejszy siebie. Im bardziej był pewny siebie, tym chętniej ćwiczył. Tak właśnie działają nawyki. Być może słyszałeś, że Michael Jordan początkowo nie dostał się do szkolnej drużyny koszykarskiej, ale nie poddał się, ćwiczył dalej, osiągnął mistrzowski poziom i ostatecznie został wybrany najlepszym koszykarzem XX wieku.
Punkt 6 na naszej liście brzmi: dbaj o relacje. Otaczaj się ludźmi, którzy pociągną Cię w górę, a nie w dół. Małymi krokami buduj swoją pewność siebie w sytuacjach społecznych. Na przykład po prostu zacznij zabierać głos, kiedy jesteś wśród ludzi. Spróbuj przez zadawanie pytań. Nie obawiaj się wyrazić własnego zdania. Próbuj krok po kroku, a zobaczysz, że z czasem Twoja odwaga wzrośnie, a pewność siebie stopniowo będzie coraz bardziej ugruntowana. Zatem dbaj o relacje, ale, i tu pojawia się punkt 7, nie porównuj się z innymi. Żyj własnym życiem, a nie życiem innych ludzi. Oczywiście obserwując innych możemy się czymś zainspirować, ale nigdy nie może to doprowadzić do zaniżenia naszego poczucia wartości. Pamiętaj o tym. Poza tym według psychologów należy przestać porównywać swoje osiągnięcia do sloganów typu możesz wszystko albo nie ma żadnych ograniczeń. Ponieważ w ten sposób zaczynamy z czasem wierzyć, że jeśli cokolwiek nam się nie uda, to cała wina za ten fakt leży po naszej stronie. Czujemy się gorsi od innych, ponieważ nieustannie mamy do czynienia z osobami, które osiągnęły szeroko pojęty sukces. Pamiętaj, że to, co widzisz w mediach społecznościowych, to specjalnie wyselekcjonowane, wyretuszowane zdjęcia, czyli nieprawdziwe, a w prasie i telewizji promowane są jedynie osoby wyjątkowe i wybitne w swojej dziedzinie. I nagle to wszystko sprawia, że zaczynamy wierzyć, że wszyscy oprócz nas mają idealne życie, są piękni, szczęśliwi, utalentowani, a to nie jest prawda. O swoich wadach i słabościach tak zwane gwiazdy po prostu nie mówią, ale to nie znaczy, że ich nie mają. Tak więc buduj siebie, szukaj inspiracji, ale nie porównuj się bez przerwy z innymi ludźmi. Punkt 8. Wyznaczaj realne cele. Badania wskazują, że aspiracje osób z niską i wysoką samooceną zasadniczo nie różnią się między sobą, jednak realne osiągnięcie sukcesu osobom z niskim poczuciem własnej wartości wydaje się niemożliwe. A skoro wydaje im się to niemożliwe, to nie podejmują się one zadań trudnych. A jeśli nawet się ich podejmują, to nie wykazują w ich realizacji wystarczającej wytrwałości. Dlatego cele powinny być realne i na początku małe, możliwe do osiągnięcia w krótkim okresie czasu. Spróbuj wypisać swoje cele na kartce i rozbić je na kilkadziesiąt małych osiągnięć, które zaczniesz powoli realizować. Oto przykłady. Postanów sobie, w tym tygodniu pójdę pierwszy raz na siłownię, zamiast od jutra będę ćwiczył codziennie. Lub jutro nie będę jadł słodyczy, zamiast schudnę 15 kg. Małe cele składają się na duży sukces, ponieważ w pewnym momencie będziesz gotów stawiać sobie inne, większe cele. A wszystko dzięki budowanej przez cały ten czas wierze we własne możliwości. Punkt przedostatni, 9, brzmi: koniec z negatywnym myśleniem. To konfrontacja z wewnętrznym głosem krytyki. Każdy z nas ma swojego wewnętrznego krytyka, który przypomina nam cały czas o naszych ograniczeniach czy obawach. Zwłaszcza gdy mamy jakiś ambitny pomysł i chcemy coś zmienić w swoim życiu. To wtedy słyszymy coś w stylu: na pewno Ci się nie uda. Ogólnie rzecz biorąc, ten krytyk wewnętrzny powtarza wszystkie słowa krytyki, które już kiedyś usłyszeliśmy, a które mogły być zupełnie nieuzasadnione. Postaraj się stawić temu czoła. Warto przeanalizować swoje słabe punkty i ewentualne zarzuty względem swojej osoby, a później spojrzeć na problem z innej, obiektywnej strony. Okaże się wówczas, że jesteśmy wobec siebie zbyt krytyczni. Krytyczne myślenie zastąp pozytywnym. Ostatni punkt dotyczy działania. Podejmij działanie. Dopiero podejmując działanie odkryjesz, czego tak naprawdę chcesz. To wyzwoli Twoją motywację i siłę do działania. Jeśli człowiekowi brakuje jasności co do tego, czego chce w życiu, to błądzi. Może jest cały dzień zajęty, ale niekoniecznie rzeczami, które naprawdę mają dla niego znaczenie. Jeśli nie masz motywacji do działania, to może to oznaczać, że po prostu nie wiesz, czego chcesz. Zatem zamiast przeglądać filmiki w internecie, zapytaj siebie, co jest dziś dla mnie naprawdę ważne. Czego tak naprawdę chcę? Co mogę dzisiaj zrobić, aby zacząć realizować swoje marzenia? Jaką osobą chcę być tego dnia? To nie jest jeden z wielu dni Twojego życia. To może być wyjątkowy dzień, w którym możesz nadać swojemu życiu nowy bieg. Ten dzień dzisiaj, teraz.
Bo spełnienie w życiu to nie jest coś, co przychodzi samo i jedni ludzie je mają, a inni nie. Na poczucie spełnienia pracujemy każdego dnia, wybierając to, w co angażujemy swoją energię i uwagę. Także nie marnuj swojego cennego czasu i podejmij działanie na rzecz realizacji swoich marzeń. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny i pomoże Ci w realizacji Twoich planów. Ja dziękuję Ci, że wysłuchałeś go do końca i zapraszam do obejrzenia kolejnych części. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia.